Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale Creative Zen Hybrid, czyli słuchawki, ale tym razem nauszne, czyli pełnowymiarowe słuchawki zakładane na uszy, oczywiście z pałąkiem, z gumeczkami. Co o nich mogę wam powiedzieć, jak wypadły, jak brzmiały, fajne, niefajne, cóż, czas na moje wrażenia. Zacznijmy, myślę, że od wykonania. Występują one w dwóch wersjach, czarnych i białych. Ja mam białe, wyglądają fajnie, ta biel jest matowa. Może gdyby te napisy były troszkę w innym kolorze, a nie takim miedzianym, to mi się by jeszcze bardziej spodobało. Fajnie zgrywają się te szare, jak to gąbki nazwijmy. Są naprawdę turbo miękkie, z gąbki naprawdę bardzo mięciutkiej, więc tu pod tym względem no zero zastrzeżeń. Leżą na uszach, nawet moich dosyć dużych, bezproblemowo. Nie mam tutaj żadnych jakichś problemów z nim, niewygody, gdy się dłużej słuchało. Naprawdę mięciusi, fajnie, jak w reklamie Cocolino, więc jest gitara pod tym względem. Oczywiście ich ruchomość tutaj, w tej płaszczyźnie jest duża. Sami też słyszycie, że one za bardzo nawet nie trzeszczą. Wszystko jest tutaj fajnie i dobrze spasowane. Oczywiście tutaj w tej płaszczyźnie też poruszamy i teraz to nam trzeszczy, no bo tu nie da się ukryć, że uderzamy plastik o plastik. Oczywiście możemy sobie dostosować ich długość. Oczywiście jest metalowa pałąk, jest tutaj skala, ona tak jest klikalna z jednej i z drugiej strony. Od góry też jest taka fajna, miękka gąbka jak w słuchawkach, czyli też do głowy wam to nie uciska, bo niektóre potrafią ucisnąć, a nie daj Boże jesteś dziewczyną, masz jakąś gumkę na głowie albo facetem, który ma kucyka gdzieś tam coś i czujecie później, że coś was uwiera z góry. No, przy miękkich słuchawkach jest to fajne. No i co? Reszta tematów, a mianowicie Porto, przyciskologia. Oczywiście słuchawki Bluetooth, czyli musimy je ładować, więc mamy baterię, jest ładowanie za pomocą USB typ C, mamy mini jack, możemy korzystać też normalnie jak z jackowych słuchawek, jest przycisk włączania, który też jest pauzą, jest przycisk głośności, gdzie mamy głośność góra-dół, przerzucanie utworu, gdy przytrzymacie, jest przycisk redukcji szumu. Mamy tutaj albo włączoną, albo wyłączoną, więc tak to po prostu działa. Zresztą w sumie jest ambient i no w sumie te wszystkie trzy wyłączona, włączona, tryb ambient i tryb tego co chcemy, czyli redukcji szumów. W zestawie jeszcze, bo zestaw jest dosyć bogaty. Mamy kabelki, oczywiście jest USB typ C, jest kabel mini jackowy, biały i ten drugi jest kątowy, więc też fajna sprawa, już nie wyjmuję, po co. Niech sobie tam leżą. Jest powiedzmy to worek etui na te słuchawki. On jest taki coś a la Alcantara. Fajnie, można go sobie ściągnąć gumeczką, cyk, wkładamy słuchawki, mamy coś, gdzie je można nosić, to jak najbardziej na plus. No i oczywiście, jeżeli chcemy je nosić, słuchawki się składają do tego takiego fajnego rozmiaru, czyli tak otóż to można je sobie złożyć. Brzmienie tych słuchawek. Myślę, że to jest ważna sprawa. Mamy tutaj 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia, co pisze producent, to co nam pisze, ale słuchawki są bardziej wystrojone w niskie tony. Ale to nie są takie bardzo chamskie, basowe słuchawki, ale niższe partie moim zdaniem są dosyć mocno uwydatnione, że słyszymy, że jest trochę tego basu. Jeżeli chodzi o sam środek, nie jest on tak jakby wyraźnie przebarwiony. Brzmi tak jak być powinien, w miarę czysto. Góra bez jakichś takich większych akcentów. Nie są one takie przeszpilone, pineskowate. Talerze nie syczą tak bardzo w perkusji, smyczki tak samo, więc no tak mniej więcej one brzmią. Ale fajnie, więc da się je skonfigurować tak, żeby brzmiały poprawnie, chociaż wiadomo, nie są to słuchawki audiofilskie w żadnym stopniu, tego musicie być w 100% pewni, zresztą sama cena mówi za siebie, do 300 zł to naprawdę dobra propozycja. Słuchawki oczywiście mamy wspierane aplikacją, nie aplikacją, wspierają technologię XFI, czyli Super XFI od Creative'a, bo do aplikacji Creative'a ich nie wepniecie, ale możecie za pomocą tej technologii po prostu dostroić dźwięk, żeby był bardziej przestrzenny. Jeżeli ktoś lubi tego typu tematy, to można sobie zainstalować tą apkę i z tego korzystać. Ja wolę naturalne brzmienie. Stereo na tych słuchawkach nie jest jakaś taka bardzo szeroka ta scena, ale wystarczająca jak na tego typu półkę cenową. Oczywiście wsparcie dla Bluetootha jest ACC, SBC kodeki, Bluetooth w wersji 5.0. Słuchawki 273 gramy, więc trochę je czuć w rękach, ale na głowie powiem wam,
że są prawie nieodczuwalne. Jakie moje wnioski? Za 300 zł dla przeciętnego zjadacza chleba, który chce coś, co wygląda, można powiedzieć, ładnie, lub też białe, lub też czarne, z sensownym wsparciem, jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o czas ładowania, około 2-3 godzin, w zależności jak długo one były rozładowane, więc ładują się długo, ale można spokojnie do 30 paru godzin sobie na nich słuchać muzyki i to się zgadza. Więc zresztą to jest też jeszcze zależne jaka głośność, czy korzystacie z redukcji szumu, bo wtedy tam zejdzie poniżej 30 na pewno, ale cały dzień dadzą one radę, więc taki otóż to produkt Creativa. Ładny, fajny, prosty, na prezent się nadające, brzmiące poprawnie, może z lekkim przebarwieniem do basu. Jeżeli ktoś lubi bardziej taką rytmiczną, ciemną muzykę, to jak najbardziej na tak. Oczywiście jest jeszcze mikrofon, można przez nie rozmawiać, więc to bezproblemowo. No i cóż, tyle. Macie jakieś pytania, chcecie coś o nich więcej wiedzieć? Jak dla mnie, poprawne słuchawki. Nie są jakieś takie wyróżniające się, nie są też beznadziejne, są po prostu poprawne. I z tym otóż to hasłem zostawiam was. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!